Dla mnie Wietnam to jednorazowa wyprawa, a ty po obejrzeniu filmu daj znać w komentarzu, co myślisz. Początek naszej wyprawy do Wietnamu zaczął się w Saigonie. Niestety złapał nas jetlag i zaczęliśmy zwiedzać późnym popołudniem. Od głównego marketu. Mamy. Dać noża? Mam plastikowy. Możesz, można, no. Fajne. Jest kosztowali dupą. Będziemy tu wiecie, że tu jest zakaz durianowania? Tak? Tak, w całym hotelu. Naprawdę? Ale to nie śmierdzi przecież. Jeżeli ktoś wpadnie na pomysł przepłynięcia się wodnym tramwajem, to Darek stanowi idealną recenzję tej atrakcji. Żeby być na zewnątrz, trzeba osobny bilet, którego nikt nam nie zaproponował. Wycieczka na deltę Mekongu i tunele Chuchi, mimo znanej listy wchodzących w cenę atrakcji, miała wiele nieprzewidzianych, płatnych dodatków, które stawiały nas często w niezręcznej sytuacji. Nawet postój na siku to było namawianie na zakup obrazków w cenie 10-krotnie większej niż w każdym innym sklepie, ale robią je przecież niepełnosprawni. Teraz mówimy do tego? Nie, kawy mi się chce. To, co widzicie na ekranie, to przepyszna kawka z koglem moglem. To poszerzone tunele dla nas, dla turystów, ponieważ Wietnamczycy ważyli maksymalnie 40 kg. Te tunele miały 3 poziomy, były kuchnią, toaletą i składowiskiem broni. Przemieszczali się pod terenami i byli praktycznie nie do wykrycia. Ale trzeba głośno powiedzieć, że ich zawziętość i wola przetrwania była imponująca, a ich pułapki naprawdę brutalne. Trójka odważnych postanowiła wejść do tuneli. Ja ze względu na to, że kiedyś zostałam zamknięta w szafce w Stanach Zjednoczonych, boję się takich zamkniętych pomieszczeń, wolałam sobie tego oszczędzić, żeby nie zostać w Wietnamie na zawsze z wiadomych przyczyn. No i tutaj sami zobaczcie, że jest to bardzo klaustrofobiczne miejsce. Ania dotarła do wyjścia 3, Darek 2, a Patrycja 1. Ale i tak mi to bardzo imponuje, bo ja postanowiłam po prostu poczekać na nich na zewnątrz. Tam staje się w pewnym momencie bardzo ciemno, człowiek traci orientację i to nie jest zbyt przyjemne. This is the exit? I'm not sure. It looks like it. Moving that way. Okay, we'll try and take the next one. Okay, yeah, this is the exit. Co? Hardkorowo. Dotarliśmy na deltę Mekongu i tutaj przyjemne przepłynięcie się statkiem, bo było bardzo gorąco. Prowadziło nas do lokalnej wioski, gdzie mieliśmy zobaczyć, spróbować lokalnych rarytasów. Ale tak naprawdę zobaczyliśmy lokalny spryt ukrytych zakupów. Widzisz? Jest jedna kamera, zobacz. Nie było tak. W pięknych okolicznościach przyrody i to, że mogliśmy podziwiać hodowlę lokalnych owoców czy pszczół, byliśmy naciągani na każdym kroku, a to na zakup miodu, który odmładzał nas o 10 lat, albo śpiewu lokalnego, wietnamskiego, który zdecydowanie nie był ładny, a trzeba było zostawić tipa. Sadzanie nas w małych grupkach, żeby dobrze było widać, czy płacisz, totalnie zepsuło radość z tej wycieczki. Uważaj, bo gryzie. Uwaga. Ale dziewczyny mogły na przykład za darmo potrzymać węża. To nie dla każdego, więc brawa za odwagę. A teraz wyobraźcie sobie to. W cenie macie przepłynięcie się sampanem, czyli taką wietnamską łodzią. I pani w tym oto miejscu zatrzymuje się i mówi, że mamy dopłacić, bo inaczej wysadza nas właśnie tutaj. I mamy się zdecydować, albo płacimy i płyniemy,
albo nie płacimy i ona nas wysadza. Taka sytuacja. Fajne. Po powrocie do Ho Chi Minh wyruszyliśmy w poszukiwaniu nocnych rozrywek. I tu czekała nas kolejna walka o życie na pasach, ponieważ jest tu prawo silniejszego. Nikt się nie przejmuje, że idziesz przez pasy, że masz zielone. Generalnie jak nie idziesz śmiało i między lukami, to zostaniesz przejechany. Idąc na ulicę imprezową, natrafiłam na taką perełkę, którą chciałam się z wami podzielić. Dla mnie pani śpiewa fantastycznie. Co myślicie? Czad. Naprawdę czad. Ta ulica jest bardzo podobna do Khao San Road w Tajlandii. Jeżeli ktoś był, to wie, o co chodzi. W dzień jest zupełnie normalnie, sklepy, wszystko funkcjonuje jak na normalnej ulicy, ale kiedy zapada zmrok, światła stają się potężne i widzicie to, co właśnie na ekranie. Jest jedna wielka impreza, huk, gwar, każda knajpa głośniejsza od drugiej. Ale są tu też te ciemne strony, dosłownie wszędzie. Widać, wydaje mi się, nieletnie osoby tańczące w nocnych klubach albo dzieci. Żebrzące dzieci. A few moments later. Polecajkę owoców morza macie w opisie. Ona jest przygrobiona, robiona. Ona jest ciepła. To jest grilla. Aha. Czekaj, muszę sobie ją przepołowić troszeczkę, bo całej nie dam rady. Zaraz. Myślisz? Ale patrz, jak ona łatwo się... Ona jest taka... Czyli nie. Nie, dobre. Nadszedł czas na lot na wyspę Phuket lokalnymi liniami Vietjet, których zdecydowanie nie polecamy. Nasza pierwsza miejscówka była w europejskim mieście, gdzie nie było żywej duszy, ale widok z balkonu na pokazy świetlne był fenomenalny. Basen na dachu i zapierający dech w piersiach widok. Cóż więcej do szczęścia potrzeba. Kolejka linowa Hontorn to atrakcja Phuket, która jest totalnie warta zobaczenia. 20-minutowa jazda za troszkę ponad 100 zł. Ma w cenie jeszcze wejście do parku wodnego, prywatną plażę i wejście na Kiss Bridge, co też uważam jest warte zobaczenia. Kolejka ma niecałe 8 km, a dokładnie 101 metrów mniej niż 8, ponieważ Wietnamczycy wierzą, że 8 przynosi pecha. I tak została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, bo jak widać, no to jest fantastyczne przeżycie. Korzystając z parku wodnego, na pewno trzeba pamiętać o tym, żeby nie zapomnieć wrócić na ostatni wagonik, ponieważ jeżeli nie zdążymy, kolejka się zatrzymuje i wtedy jesteśmy zdani sami na siebie, żeby wydostać się z wyspy i wrócić z powrotem do miasteczka. Na pewno zostaniemy słono policzeni, bo zostajemy bez opcji wyboru. Cena biletu obejmuje powrót tylko tego samego dnia.
My wybraliśmy się na kolejkę już praktycznie koło godziny 16, więc tak naprawdę pojechaliśmy w jedną stronę i praktycznie od razu z powrotem, żeby nie najboże nie utknąć na wyspie. Potem udało nam się zobaczyć jeszcze Kingsbridge. Subskrybuj! Zobaczcie, co znaleźliśmy w hotelowym wietnamskim sklepiku. Zmieniliśmy nocleg, bo marzyła nam się piękna plaża po drugiej stronie południa. Ale rajsko, nie? Chcielibyście się pokąpać, prawda? No niestety muszę was rozczarować. Wejście do wody to był kontakt z czymś dziwnym w wodzie. Co chwilę smyrał cię plastik, szczoteczka do zębów lub cokolwiek innego, co było wyrzucone do śmieci w całej Azji. Bardzo nieprzyjemne doświadczenie i mam nadzieję, że to nie będę musiała tego nigdy powtórzyć. Bardzo nam się nie podobało tylko i wyłącznie przez pryzmat tych ogromnych ilości śmieci. Siedząc na plaży dowiedziałam się, że jest coś takiego jak happy hour i wybrane koktajle od godziny 1 do 3 są w cenie 100 000 dongów, czyli jakieś 15 zł, gdzie normalnie są za 2 razy tyle. Poszłam do pana i chciałam je zamówić, no i dowiedziałam się, że akurat signature cocktails alkohol się skończył. No i nie dostanę takiego drinka, a była pierwsza 3. Paradise Land. Paradise Land, a w drugą stronę Helga. Różnica w czystości między tym pięknym osiedlem a resztą wyspy jest po prostu zatrważająca. Zobaczcie, jaki przepiękny, biały, rozciągający się, cudowny posąg, niczym w Świebodzinie. To jedyna świątynia, którą odwiedziliśmy w Wietnamie, ale byliśmy zachęceni jej położeniem i widokami. Tutaj nie było rozczarowania. Było przepięknie, miło, sympatycznie. Spędziliśmy bardzo fajnie czas. Jak się bawisz, Miniusiu? Jest bardzo ciepło, ale bardzo pięknie. Tak. Dawaj. Dawaj, trzymaj. Tak. Pięknie. Na ostatnie 5 dni dotarliśmy do miejsca, które najbardziej nam się podobało. Przepiękne, czyste plaże. Plaża praktycznie całkowicie dla nas. Można było snurkować, mimo że rafa była już delikatnie zniszczona, to i tak były piękne rybki, można było odpoczywać i po prostu wakacjować. Czy mogę mówić? Tak. Próbuję.
więc będziemy próbować sauté. Nie wiem jakiego określeń mogłabym tutaj użyć, że nie dziwię się, że to tyle pieniędzy kosztuje. O tyle w skrócie chyba maślane, mięciutkie, smaczne, bardzo dobre. Ostatniego dnia wybraliśmy się na safari i to był naprawdę trafiony punkt naszej wycieczki. Jakość tego zoo totalnie nas zaskoczyła i gwarantuję, że zarówno dzieci, jak i dorośli będą się tam świetnie bawić. Bliskość zwierząt i samo safari zrobiło na nas ogromne wrażenie. Ale musisz wejść tam. Moim marzeniem było nakarmić żyrafę i tutaj właśnie się to spełniło. Szkoda tylko, że za obiecane na wejściu 40 000 dongów okazało się, że muszę zapłacić 2 razy więcej, bo jeszcze muszą wcisnąć mi maskotkę i nie mam możliwości kupić tylko samych warzyw. Delikatnie się zdenerwowałam. Jazda tym autobusem była fantastyczna, bo można było zobaczyć zwierzęta jakby w takich warunkach dzikich. Były bardzo blisko, ale jednocześnie jakby nie zwracały uwagi. To było ciekawe doświadczenie. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Może kiedyś w Afryce zdarzy mi się spróbować czegoś takiego. Tutaj jak zwrócicie uwagę, jeden niedźwiedź leży na plecach oparty o drzewo, a drugi leży w wodzie. Miło się patrzy na miejsca, gdzie widać, że zwierzęta są po prostu szczęśliwe. W cenie biletu był również pokaz zwierząt, ale totalnie nie spodziewaliśmy się, że to będą ptaki, że można nimi tak sterować. Świetne. Jak ten strój zorientowaliśmy się, że pora wracać już do Polski, ale czekała nas jeszcze jedna atrakcja, wyprawa na plażę z rozgwiazdami. No i tutaj też musicie uważać, ponieważ nie da się tam dostać od strony lądu, trzeba przepłynąć łódką. I trzeba się targować. Kto da lepszą cenę, wtedy jest szansa, żeby za normalne pieniądze przedostać się na drugą stronę i chwilę popływać z rozgwiazdami. Sami ocencie, czy warto. No to już koniec. Do zobaczenia następnym razem.